Palestyna to kierunek osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda życie po drugiej stronie muru, które chciałyby zrozumieć konflikt izraelsko-palestyński i zweryfikować rzeczywistość. Choć nie chcemy tutaj zbyt dużo polityki, to trudno jechać do Palestyny bez znajomości aktualnej sytuacji w regionie. Nie można nie wiedzieć nic o checkpointach, murze oddzielającym od Izraela czy nielegalnych osiedlach żydowskich. Żeby trochę to wszystko ogarnąć, trzeba cofnąć się 100 lat wstecz do czasu, kiedy Palestyna stała się brytyjskim mandatem. Nie mogąc pogodzić roszczeń palestyńskich Arabów i Żydów, którzy masowo zaczęli przyjeżdżać na terytorium Palestyny, Brytyjczycy przekazali ten obszar pod protektorat ONZ, która to zadecydowała o jej podziale na dwa państwa. Następnie miały miejsce konflikty zbrojne pomiędzy dwiema stronami, z których zwycięsko wychodził Izrael. Nie tylko utrzymał terytorium przyznane przez ONZ, ale dodatkowo zaanektował m.in. zachodnią Jerozolimę, a podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku całe terytorium zachodniego brzegu, okupowane do dziś. Właśnie okupacja, spór o status Jerozolimy, małe możliwości rozwoju oraz brak poważnego zainteresowania ze strony świata zachodniego sprawia, że jest to niekończący się konflikt. I tak jesteśmy tu, w 2023 roku, na lotnisku lądujemy w dniu ataku wojsk izraelskich na miasto Dżenin w Palestynie, gdzie zginęło 9 osób, ale o tym mamy przekonać się już wkrótce. Słuchajcie, stało się. Jesteśmy przy checkpoincie Kalandii. Widzimy tutaj mur, który oddziela Izrael od Palestyny. I po tamtej stronie to już jest Ramallah, czyli taka nieoficjalna stolica Palestyny. Dzień w dzień bardzo wielu Palestyńczyków przemierza właśnie z Ramallah do Jerozolimy, do pracy i z powrotem. I przechodzi tutaj naprawdę dosyć takie wnikliwe kontrole. Raczej turyści tędy nie przechodzą. My postanowiliśmy poczuć się jak właśnie prawdziwi miejscowi ludzie i zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, wchodzimy w to. Widzimy się już w Palestynie. Nie widziałem. One minute, stop. Where are you from, Ammo? Man. What, in the YouTube? Yeah. YouTube. Are you YouTubers? Where do you go? حيو حالا بالا حيو بالفاصل. بارتي. Yes. يلا go. يلا. You want taxi? Taxi. Brother. The cheapest option. Yes, no, come to Ramallah. $30. الشباب الطيبة برعاية خليل جابر برعاية عمك السكران. Lecimy, tak? Tak. Alright, thank you, bye. Dorwali nas tutaj chłopcy, którzy kończyli szkołę, zrobili takie zamieszanie. Siema! Że szok. No i jesteśmy. Stolica Palestyny, Ramallah. Pierwsze wnioski, dwa światy, totalnie dwa światy. Dopiero jechaliśmy odpicowaną taksówką izraelską. Teraz jechaliśmy w tym syfie w Skodzie, zakurzoną, zasmrodzoną fajeczkami. Z kierowcą, który totalnie bez żadnych uczuć pokazywał, że zaraz będą padały strzały. I tak było. Balagan. Tam co, wypali coś? Kompletnie nawet nie patrzył, nie? Dobra. Pokazał tylko i już. Widzieliśmy też na tym checkpoincie te dzieciaki, które strasznie ostro wyskoczyły tam do izraelskiego żołnierza.
No i oni zaczęli tam krzyczeć Free Palestine, Free Palestine i te bramki, przez które przechodziliśmy, się zacięły. I akurat ja byłem w środku i tak ledwo, bo się w połowie zacięła, przeszedłem i w pewnym momencie oni też zaczęli biec, uciekać. Także no, sporo wrażeń jak na pierwsze chwile w tym kraju. Przede wszystkim musimy znaleźć teraz spanie, zostawić rzeczy i ruszamy na miasto. Hello. Can we ask about the reservation? Yalla habibi, yalla. Witamy w Ramallah. Co się dzieje, Marku? No co, no przyszliśmy poszukać jakiejś knajpy, ale okazało się, że... Czekaj, może zaraz powiem, bo tu jest małe zamieszanie. Teraz będziemy jechać z kolegą z Palestyny na jedzenie. Tutaj panowie zaoferowali, że nas podwiozą gdzieś, ale gdzie? Nie mam zielonego pojęcia. No i co, jedziemy właśnie tutaj z kolegą. On tylko wie, gdzie jest to tu otwarte, no bo wszystko nie działa ze względu na to, że w mieście Janin Izraelczycy zastrzelili 9 Palestyńczyków i po prostu wszystko dzisiaj pozamykane, mnóstwo policji. Widzieliśmy też te zamieszki przed miastem, więc nic nie działa dzisiaj. Szukamy jedzenia. How often last time? Like in Jenin, in this month? Maybe all of the 1 month. Yeah? Yes. Every time? Every time. Have you ever been in Gaza? I visit Gaza. Yeah? Yes. You Yes. can go to Gaza. No, this is problem. Go all of the people in Palestine. I am a study pharmacist because I need to go at hospital. Aha. This is a VIP special. Okay, special. Yes. Normally we cannot go. Normal, no. No. Not go. Dangerous. Gaza? No? Gaza, Palestine. Not dangerous. Już króciutko chciałem tutaj napomnieć, żeby nakreślić sytuację, która ma miejsce. Wyszliśmy z domu i w przeciągu 10 minut znaleźliśmy gości, którzy wiozą nas do miasta obok Ramallah, w którym prawdopodobnie zjemy falafel. Open? Yes. Super. Oh, perfect. It's good falafel. Falafel Abu Karim. Abu Karim. Falafel Abu Karim. Okay. It's a big restaurant. Very big restaurant. Good. Yes. The smell when you come. Very nice. اسمع شو بدي اقول هذول مصرين بدهم فلافل عشان هيك Restauracja Abu Karim. Czekamy na szamę. هاي خلط الواتساب والامور كانت Tak to wygląda. Za 3 szekle, jedna kawa, czyli jakieś 4 zł. Starbucks from Palestine. Welcome to Palestine, welcome to... Niesamowite rzeczy się tu wydarzyły. Kolega Galeb absolutnie nie pozwoli nam zapłacić za siebie. Siema! Hello. 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 Hi. What's your name? Mohammed. Mohammed. Hello, Mohammed. Hello. Hello. Speak Arabic. Hello. Hello. يلا. سلام. Salam. سلام. Welcome to visit the Palestine. Palestine. Hi, hi, Hello, hello. Welcome.
Jestem zachwycony, no taka gościnność tutaj występuje. Salam. Nie. For you. To, co się wydarzyło, przeszło nasze oczekiwania. Nasz nowy przyjaciel Galeb, którego spotkaliśmy zupełnie przypadkowo na ulicy, zaprosił nas na lokalne jedzenie i pyszną arabską kawę. Ale jakby tego było mało, zaproponował, że wieczorem, jak tylko skończy pracę, zgarnie nas z hostelu i ruszymy dalej w poszukiwaniu wrażeń. A tymczasem postanowił zrobić z nami rundkę po Ramallah i poznał ze swoim przyjacielem, co zobaczycie za moment. Rozmawiamy sobie tutaj z właścicielem apteki na tematy polityczne. Ciekawa rozmowa się w sumie wywiązała na temat tego dzisiejszego zdarzenia, gdzie 10 Palestyńczyków zostało zamordowanych czy zabitych. I widzimy tutaj punkt widzenia właśnie ludzi stąd, nie? Którzy też jakby nie popierają tego i chcieliby rozwiązania i pokoju, ale niestety jest ciężko. What do you think? You believe in two separate countries here on this? Or one. Or one? Yeah. One for What is better for people here? Two separate country or just one big? You can't talk about two separate countries while on the ground you see something different. The settlement dividing all the city. I can go Israeli settlement. Of course I can. If you go around, you'll find it's illegal, but nothing for the, but this is not in our time. But for the moment, I say, why don't we enjoy the life? Yeah. Both in one country. Just live in peace. Yeah, just live in peace. But as Bob Marley say, it's gonna be alright. I think about myself, I'm very positive. Okay. Usually, I like to be positive. You know. I wish I can send these messages for the Israeli youth, because some of them, for an 18 years old, an Israeli 18 years old kid or young man who grew up in a state named Israel, he doesn't know that we have places in Ramallah, nice places. We have a nightlife each Friday, better than Tel Aviv. He doesn't know that we know brands and we like to get some brands for clothes and everything, you know. Ja ogólnie muszę ochłonąć po tym, co się wydarzyło, bo chłop po prostu rozbił bank, nie? Taką obwózkę nam zrobił. Mega. I am at 11 o'clock, close apteka, after this come to restaurant. Galeb zaprasza nas do restauracji. O 11 zamyka aptekę, mamy się z nim jeszcze zobaczyć dzisiaj. Miły gość. Miło z jego strony. Wszystko masz? Siadaj. Zapraszam na wycieczkę po Ramallah. Zapraszam. How are you, man? You are fine? Come. Holiday. Holiday. So you're in Palestine tomorrow holiday. Good, not bad. Today. And it's better to go. Very good. What you need in this? Tak, pomocna.
Wygląda na to, że tu wszyscy się znają po prostu. Każdy się z każdym wita, już nas przedstawił z tym wszystkim znajomym, że jesteśmy z Polski. Przyjemnie jest naprawdę. I znowu będziemy jeść. I znowu będziemy jeść dużo. Zobaczcie, ile jest mięsa, zobaczcie, ile talerzy różnych pyszności. Pięknie. Kojarzę z Warszawy coś takiego jak shish kebab, który przyrządzał nam nasz przyjaciel Ali, Syryjczyk. No to dosyć podobnie. Ciekawe jak smakuje, czy lepiej, czy gorzej. Tam to było mega pyszne. This people in Palestinian this is killed in Israel. Killed by Israelis. Look at this. Yeah. We see everywhere. Yes. Everywhere. Look at this number. Kills in this thing, in this place. Ah, here. In here. Yes. Here. Yes. Here. Right Yes. Here. Every building. Yes. In Ramallah Oh my city, God. all of this, all of the city in Palestinian, all of the building, picture man, yes. في حدا بيكره الشغل يا عمي، بس أنا بالفترة الحالية محل ما أنت بتحكي يومين وثلاثة بقدرش. Galip to jest niesamowity facet. Byliśmy teraz z nim na jedzonku, na kolacji. Chyba ze 4 miejsca oblecieliśmy i znalazł tak, żeby było otwarte. A teraz jeszcze po jedzeniu przywiózł nas na kawkę arabską. Where are you from? From Poland. Poland. No i widzicie, jak się to odbywa. Goście są tak otwarci, to jest szok. Good people Palestinians. Thank you. So tell me, how's the situation there in Poland because the war between Ukraine and Russia? Don't stability. Don't stop. But the world's eyes, it's looking to Russia and Ukraine. But here in Palestine, the same case. Nobody talk about it. Since 1948, and the world like this. This eyes to Ukraine and this for Palestine. Exactly. Unfortunately, And yeah. kill people also. Of course. Today, 10 martyrs. Yes, yes. And maybe 11. Careful. It's bad situation too. Yeah, it's pain for the people. It's many. Do you see they are suffering too much. Do you see any bright side at the future? Any solution? Inshallah. There is no solution and the occupation are here. Inshallah, Palestine will be free. It is chance to the solution or not? What do you think? Palestine, of course, will be free. We believe in that. Planowo przed pierwszą jesteśmy pod naszą chatą. To, co się wydarzyło dzisiaj, zostanie, myślę, na zawsze w naszych głowach. Najciekawsze było to, że chciał nas zabrać na jakąś imprezę. Galeb jednak z powodu tych wydarzeń, o których już mówiliśmy tutaj dziesiątki razy, czyli tych zabójstw w Jenin, wszystkie lokale, imprezy i tak dalej, restauracje zamknięte. Było mu tak z tym źle i chciał nam po prostu zaserwować co tylko się dało. Woził nas z knajpy do knajpy, z baru do baru. Jeszcze kawka, jeszcze jakieś napoje, jeszcze jak coś znajomi, po prostu robił wszystko co mógł. Niesamowity człowiek, więc i mam nadzieję, że kiedyś do nas wpadnie, a teraz idziemy się przekimać, bo jutro od rana dalej ruchy. Tym razem będzie to Betlejem, czyli kolejna ważna miejscówka.